Będzie szybko, będzie konkretnie, będzie mało prawniczej nowomowy. Zapraszam Państwa na 5 pytań o zwolnienia dyscyplinarne. Ale zanim zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu kanału Studio Gesell, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jakie są najczęstsze przyczyny zwolnień dyscyplinarnych w miejscu pracy? Zwolnienie dyscyplinarne jest uregulowane w artykule 52 Kodeksu pracy. Artykuł ten zakłada 3 sytuacje, w których pracodawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika. Po pierwsze, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Uwaga! Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, a nie każde naruszenie jakiegokolwiek obowiązku. To bardzo ważne. Po drugie, popełnienie przestępstwa podczas okresu zatrudnienia uniemożliwiającego dalszą pracę. Przy czym, aby zostało ono zakwalifikowane jako podstawa dyscyplinarki, to musi zostać spełniony jeden z 2 warunków. Czyn zabroniony jest oczywisty, czyli pracownika złapano na gorącym uczynku, lub potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu. I po trzecie, utrata uprawnień niezbędnych do wypełnienia obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. W tym przypadku warunkiem koniecznym jest wykazanie winy pracownika. Z mojej praktyki wynika, że najczęściej przyczynami dyscyplinarki są nieusprawiedliwiona nieobecność pracy, przyjście do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, niewykonanie obowiązków służbowych albo odmowa wykonania poleceń, korzystanie z nielegalnych programów komputerowych na sprzęcie służbowym, ubliżanie współpracownikom, zachowania rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, złamanie zakazu konkurencji, złamanie zasad dotyczących zachowania poufności albo klasycznie kradzież lub jej usiłowanie. Muszę w tym miejscu podkreślić, że dyscyplinarka to jest naprawdę najcięższe działo, jakie pracodawca może wytoczyć przeciwko pracownikowi. Dlatego jej zastosowanie każdorazowo wymaga dokładnej analizy stanu faktycznego i dużej rozwagi. Zwolniłam pracownika dyscyplinarnie, bo nie stawiał się do pracy, a do systemu nie wpłynęło żadne zwolnienie lekarskie, mimo że pracownik utrzymywał, że jest chory. Jako przyczynę wskazałem nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy od 17 do 21 czerwca. Nie wpłynęło zwolnienie lekarskie. Ale wczoraj do systemu właśnie wpłynęło z opóźnieniem L4. Co mam zrobić? Czy w ogóle skutecznie zwolniłem mojego pracownika? Oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Jeżeli zatem skutecznie doręczono pracownikowi dyscyplinarkę, to doszło do rozwiązania stosunku pracy. Co można zrobić w takim przypadku? Czyli kiedy okazało się, że dyscyplinarka była jednak nieuzasadniona, bo jako przyczynę podano, że nie wpłynęło zwolnienie lekarskie, a ono wpłynęło tyle, że z opóźnieniem. Rozwiązaniem może być cofnięcie oświadczenia o dyscyplinarce. Jeżeli jednak robimy to już po tym, jak dyscyplinarka dotarła do pracownika, to na jej cofnięcie potrzebujemy zgody tego pracownika. Dostaliśmy anonim, że nasz pracownik wynosi poufne dane z firmy. Anonim brzmiał sensownie, wskazywał konkretne daty, informacje, jednak nie wiedzieliśmy, czy jest prawdziwy. Żeby zbadać tę kwestię, zleciliśmy do zewnętrznej firmy audyt komputera naszego pracownika. Zajęło to około miesiąca. Następnie przez trochę ponad tydzień analizowaliśmy dane z raportu audytowego, ponieważ był on bardzo rozbudowany. Kiedy mieliśmy już pewność, że anonim zawierał prawdziwe informacje, wręczyliśmy pracownikowi dyscyplinarkę. On nawet specjalnie nie zaprzeczał temu, co zrobił, ale wskazał, że przekroczyliśmy termin na złożenie dyscyplinarki i teraz to już mu nic nie zrobimy. Czy nasz pracownik ma rację? Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika rzeczywiście nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Co to jednak znaczy? Uzyskanie wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Jaki to jest moment? Czy wystarczy samo podejrzenie? Uzyskanie przez pracodawcę wiadomości o okoliczności, która uzasadnia rozwiązanie umowy, może wymagać nie tylko samej informacji o konkretnym zachowaniu pracownika, ale również czasu na ocenę skutków tego zachowania, czy podjęcia przez pracodawcę czynności sprawdzających. Tak jak w przytoczonym pytaniu, pracodawca miał podejrzenia, ale musiał je zweryfikować, a żeby to zrobić, musiał podjąć czynności sprawdzające wymagające specjalistycznej wiedzy i wsparcia zewnętrznego. W wypadku, gdy pracodawca podjął czynności sprawdzające, które były uzasadnione, to rozpoczęcie miesięcznego terminu mogło zostać odsunięte w czasie i zaczęło biec dopiero w momencie potwierdzenia przypuszczeń, czyli w tym przypadku w momencie zapoznania się z raportem. Pracownik odmówił podpisania wypowiedzenia dyscyplinarnego. Powiedział, że się z nim nie zgadza. Czy mimo tego doszło do rozwiązania umowy? Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy na podstawie artykułu 52 następuje na skutek złożenia jednostronnego oświadczenia woli przez pracodawcę. Czyli, żeby wywarło ono skutek, nie jest konieczna zgoda pracownika czy jego podpis. Ba, tej zgody po stronie pracownika zazwyczaj nie ma. Kluczowe jest to, żeby pracownik mógł zapoznać się z treścią wypowiedzenia, żeby miał taką możliwość. To, czy pracownik z tej możliwości skorzystał, czy nie i na przykład odmówił podpisu, podarł kartkę albo wybiegł ze spotkania,
jest drugorzędne. Jeszcze raz, kluczowe jest, aby pracownik miał możliwość zapoznać się z treścią wypowiedzenia, abyśmy jako pracodawca mu taką możliwość stworzyli. Oczywiście dla celów dowodowych, jeżeli pracownik odmówił podpisu, albo co więcej, odmówił podpisu i wyszedł z pomieszczenia, zawsze rekomendowane jest zadbanie zawczasu o obecność na spotkaniu ewentualnych świadków oraz następcze sporządzenie stosownej notatki, gdzie opiszemy przebieg spotkania. Pracownik przyszedł pijany do pracy, zachowywał się skandalicznie, wtargnął na spotkanie, obrażał klientów. Został od razu ukarany karą porządkową. Nałożono na niego karę pieniężną. Czy mimo tego, że na pracownika nałożono już karę porządkową, to można dodatkowo rozwiązać z nim umowę o pracę na podstawie artykułu 52? Czy będzie to karanie 2 razy za to samo? Nałożenie na pracownika kary porządkowej nie pozbawia pracodawcy możliwości rozwiązania stosunku pracy z powołaniem się na to samo naruszenie. Oznacza to, że pracodawca mimo wcześniejszego nałożenia kary porządkowej może wręczyć pracownikowi dyscyplinarkę, powołując się na tę samą okoliczność, która była podstawą kary porządkowej. Jeśli zaciekawił Was dzisiejszy temat, zachęcam do obejrzenia odcinka, w którym omawiam sprawę zwolnienia dyscyplinarnego pracownicy, która dopuściła się krytyki pracodawcy. Link jest podpięty do ekranu w prawym dolnym rogu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.